To znowu my! W letniej odsłonie zapraszamy Was do odkrywania najlepszych atrakcji dla rodzin z dziećmi. Przed nami parki rozrywki, safari, parki wodne oraz interaktywne muzea, w których nie będziecie się nudzić. Zapinajcie pasy i ruszajcie z nami w przygodę. Będzie się działo! Przyjechaliśmy do Knuthenborg Safari Park, który jest położony na olbrzymim terenie, dlatego trzeba poruszać się po nim samochodem. Można tu dojechać w 5,5 godziny od polskiej granicy. Najpierw samochodem do Rostoka, potem 2 godziny promem i już prawie jesteście na miejscu. W niektórych miejscach zwierzęta można podziwiać tylko z samochodu, tak jak przy wilkach, żyrafach czy nosorożcach. Knuthenborg Safari Park to miejsce, w którym możecie zobaczyć mnóstwo egzotycznych zwierząt, nie wyjeżdżając do Afryki. Jesteśmy na wybiegu dla wielbłądów, a za nami stado baktrianów. Baktriany to te wielbłądy z 2 garbami, a dromadery to te z 1. Jesteśmy na wybiegu dla bawołów. Mają one charakterystyczne rogi, które budzą respekt wśród drapieżników i służą im do obrony. W parku możecie znaleźć bardzo duży wybieg dla lam, alpak i kucyków. Kucyki są mniejszymi rasami koni, a ich maksymalny wzrost to 107 cm. Ale słodkie. Zrobię mu warkoczyka. Jesteśmy na największym wybiegu dla lwów i tygrysów w całej Europie, który jest położony w lesie i można oglądać zwierzęta z góry. Teraz postaramy się znaleźć tygrysy. Największym tygrysem świata jest tygrys syberyjski i jest 75 razy większy od zwykłego kota domowego. No i znaleźliśmy tygrysa. Jesteśmy przy wybiegu dla pawianów. Mają śmieszne czerwone pupcie. Widzisz, wyszedł. Gdzie? Teraz za kamieniem. Patrz, widzisz, teraz wychodzi. Ale on jest mały. Widzisz czerwony tyłek. Jak jesteście w tym parku tutaj, to możecie sobie wynająć kamp, czyli domek. I mieć widok na sawannę. Pokażemy Wam. Ładnie. Zamiast drewna jest gigantyczny namiot.
Wow, ile łóżek! Tutaj śpią rodzice, a tu my. Na 6 osób. Ktoś musi spać na górze, ja śpię. Ja też śpię na górze. Ale widok. I znak nie karmić żyraf. To znaczy, że mogą tu podejść. Jak mieszkacie na kampie, to takie możecie mieć sąsiadki. Żyrafy. Pora na obiadek. Jemy makaron w sosie pomidorowym i mamy przepiękny widok na zwierzęta. Wybraliśmy się na wieczorny spacer, żeby zobaczyć słonie. Zobaczcie, jakie piękne okazy za nami. Ze względu na strome czoło i duże uszy, myślę, że to słoń afrykański. Patrzcie za mną, prawdziwe, przesłodkie kangury. To są emu? Tak, to są emu. Wchodzimy do lasu, w którym podobno są dinozaury. Wojtek, słyszysz to? To chyba są prawdziwe dinozaury. Chodźmy to sprawdzić. Tylko bądźmy bardzo cicho, by ich nie wystraszyć. To są ceolofyzy. Ich oczy i skóra wyglądają jak wełna. A to są apatozaury. To roślinożercy. A to jest dilofozaur. Jak widać, lubi pluć. A to najpopularniejsze latające dinozaury. Pterodaktyle. Nie, żartuję. Pterodaktyle, zapamiętajcie, nie były dinozaurami. To są najpopularniejsze latające dinozaury. Pteranodony. A to roślinożerne parazaurolofy. Patrzcie, są też malutkie. Są przesłodziutkie. Patrzcie, jeden się już wykluwa. Jaki ty słodziutki, malutki. Słodziaki. A to jest Deinonach. To nieprzyjemne. Właśnie od takich dinozaurów z piórami ewoluowały ptaki. A tego widzę pierwszy raz, ale ma coś z pelikana. Nazywa się Quetzalcoatl. I są też małe. A to są edmontoni. Wiele ludzi myli je z ankylozaurami, ale zapamiętajcie, że ankylozaury mają na głowie rogi, a te nie.
No i mamy Baryonyxa. Widać, uwielbia ryby. A to City Patty. Od niego też ewoluowały ptaki. Również przesłodziutki. A to Utahraptor. On również ma pióra, więc też od niego ewoluowały ptaki. A to Triceratops. On ma bardzo twardą czaszkę. A to jest wasz ulubiony, mięsożerny T-Rex. A to Patagotitan majorum. I uwierzcie mi, były też większe dinozaury. Las dinozaurów był super! Jeżeli mieszkacie na kampie i lubicie adrenalinę, to polecamy wieczorny spacer. Robi wrażenie. Na terenie parku jest też Muzeum Ewolucji, w którym prezentowane są szkielety dinozaurów. Drugą częścią Muzeum Ewolucji jest niesamowita ekspozycja z kościami dinozaurów naturalnej wielkości. Robi to niesamowite wrażenie. Przy każdym szkielecie są też informacje. Ta ilustracja pokazuje, które części szkieletu dinozaura są prawdziwe, a które to repliki. Białe to repliki, a pomarańczowe zostały odnalezione. A jego widzieliśmy już wcześniej. Pamiętacie? To jest allozaur. On budził postrach wszystkim dinozaurom w jego czasach. Polował nawet na dinozaury większe od siebie. Częścią Knuthenborgu jest Limpopoland, czyli wielki plac zabaw na świeżym powietrzu. A jego największą atrakcją jest Congo Splash. Congo Splash to najstrąższa kolejka, którą zjeżdża się do wody w całej Europie i już nie możemy się doczekać. Dobra, jedziemy kolejką Congo Splash. Będzie mega. I już słychać wodę. O, wielkie małpy. O, to chyba... Małpy gaj. Zaczynamy zabawę. Trzymaj okulary. Ja nie mogę. A co tam? Czy można cię teraz wycofać? Jezu, to jest taka prędkość. Mega! Aż nie miałem siły się... No mega było. Słuchajcie, jesteśmy cali mokrzy. Wrażenia z jazdy niesamowite. Prędkość kosmiczna. Nachylenie prawie pionowe.
A jak starałem się krzyczeć, to powietrze mi zapychało dech. Było super. Świetnie. Świetnie. Jeżeli chcecie się przejechać rollercoasterem Kampala Express, to macie bardzo ograniczone godziny, ponieważ tylko od 12 do 13 i od 14 do 15. Ale niestety nam nie udało się pojechać. Za późno. Ja chcę jeszcze raz! A teraz prawdziwy plac zabaw. Teraz czas popłynąć trasą. I hopala. A tutaj jest Kilimandżaro, czyli miejsce, w którym najpierw trzeba się trochę powspinać, ale potem w nagrodę zjechać. Szybka! Mami, tata, Jest jeszcze strefa wodna, ale my tym razem podziękujemy, bo jesteśmy nieodpowiednio ubrani.